Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Jak widzicie, jestem w Dubaju, gdzie przyleciałem m.in. po to, żeby przetestować nową lampę od Profoto, czyli model B10. Jest kilka tygodni przed jego premierą. Na dworze mamy ponad 40 stopni, więc jeszcze tutaj w hotelu powiem Wam o niej parę słów. Nowa lampa ma 250 Wh. Jak widzicie, jest bardzo niewielka. Ona jest jak taki duży obiektyw, nie wiem, jak Sigma 105 mm, mniej więcej tej wielkości, mniej więcej 2 razy mniejsza od Profoto B1 czy B1X. Ale co ważne, mamy tutaj cały czas klasyczne mocowanie Profoto z zoomem od 1 do 4, więc jakby tutaj to się nie zmieniło, nie trzeba stosować żadnych adapterów, żeby zastosować tutaj zwykłe modyfikatory Profoto. Dodatkowo bateria, bo jest to lampa plenerowa, do 400 błysków na pełnej mocy, czyli 250 Wh. Co ważne, możemy podłączyć ładowarkę do tej baterii w momencie, kiedy lampa pracuje. To znaczy, kiedy jesteśmy w studio, nie chcemy wyciągać tych baterii, tak jak na przykład w B1 czy B1X, żeby je naładować. Tutaj wpinamy się, samą ładowarkę możemy przypiąć do statywu i pracujemy praktycznie jak z normalną lampą studyjną. Na dole mamy możliwość zamocowania statywu zwykłego 1/4 cala, bądź przy użyciu adaptera do zwykłego statywu oświetleniowego. Z tyłu tym razem wyświetlacz OLED, taki wyświetlacz graficzny. Możemy tutaj zmieniać moc albo co 1/10 działki, bądź co całą działkę. Dodatkowo wchodzimy w menu i tutaj mamy fajne, czytelne menu, dużo opcji. Nie będę o nich wszystkich mówił, bo jeśli ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł sobie spokojnie spojrzeć, co tam jest. To, co się pojawiło w porównaniu na przykład do B1X, mamy tutaj możliwość ograniczenia tego, żeby lampa nie błyskała w momencie, kiedy nie jest całkowicie naładowana. Ale z takich nowości i naprawdę ciekawych rzeczy to Bluetooth. Tutaj mam akurat aplikację Profoto, zaraz się z nią połączę. Bluetooth jest automatycznie jakby aktywowany, oczywiście mogę go wyłączyć. Połączyłem się z aplikacją Profoto i mogę sobie zmieniać bardzo wygodnie lampę. Mogę dodać tutaj więcej takich lamp, oczywiście jeśli miałbym ich więcej, i wtedy kontrolować różne lampy z poziomu smartfona, to znaczy mogę kontrolować ich moc i tak dalej. Kolejną ciekawą rzeczą jest światło modelujące, ponieważ nie jest to takie zwykłe światło modelujące typu ma świecić bądź ma nie świecić. Ono ma zmienną temperaturę barwową. Możemy świecić do około 6500 kelwinów, od 3000 kelwinów, jak również zmieniać jego moc. Ja je w tym momencie wyłączę, bo tutaj chciałbym się chwilę zatrzymać właśnie przy tym świetle modelującym. Profoto mówi, że jest to światło modelujące, które nadaje się też do wideo. Ja już to przetestowałem podczas ostatniej sesji ze skoczkami dla Renault. Akurat tam mieliśmy krótkie filmiki też nakręcić, gdzie skoczkowie mówili swipe left, swipe right, swipe up i tak dalej. W każdym razie tam musiałem wysunąć ich przed same samochody. Nad samochodami mieliśmy Space Lighta, no a kiedy oni się wysuwali przed te samochody, na nich światła nie miałem, więc użyłem właśnie tego Profoto B10, ustawiłem temperaturę na około 3200 kelwinów, no i dzięki temu oni byli dobrze doświetleni. Z minusów, które już w pierwszym momencie się pojawiły, jest to, że niestety, ale lampa nie pokazuje, z jaką temperaturą barwową pracuje. O ile moc oczywiście tutaj widzimy szczególnie przy błysku, przy świetle modulującym nie muszę widzieć, czy to jest 32 czy 48%, natomiast jeśli chodzi o temperaturę barwową, już warto byłoby widzieć, czy pracuje z temperaturą dokładnie 3000, na przykład 200 kelwinów, ponieważ z taką temperaturą pracowały lampy w studiu, kiedy pracowałem nad tą sesją dla Renault. Myślę, że więcej mówić nie będę. Troszeczkę może powiem o samej lampie jeszcze w plenerze, o ile nie umrzemy tam z gorąca, jest pewnie ponad 40 stopni. Zabieramy beauty disha, zabieramy statyw i idziemy fotografować. To też będzie dobry test dla lampy, czy nie będzie nam się przegrzewać, ponieważ pewnie będzie pracować na pełnej mocy. Idziemy w plener. We could build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. 'Cause when we are together, I know you feel the tension. Jesteśmy w pierwszym miejscu, Dubaj Marina za nami, my jesteśmy na Palmie. Zobaczymy, jak lampa się sprawdzi, mamy pełne słońce, ale Amelia tutaj fajnie jest ubrana, do tego wiatr ładnie rozwiewa jej kombinezon. Zobaczymy, czy lampa się nie przegrzeje. Włączam timelapsa i jedziemy z pierwszymi zdjęciami. Till we fall asleep, then
We do it on repeat. I could stay awake till the night is through with you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean. Amelia narzeka, że jest gorąco. Rzeczywiście, jak widzicie, jestem cały mokry. Bierzemy lampę, jedziemy do centrum handlowego chwilę się ochłodzić. Klimatyzacja, już odpalamy ją w samochodzie, jedziemy dalej, ale ja ze zdjęć jestem zadowolony. Lampa ani razu nie zaprotestowała, więc przy 40 stopniach, jak widzicie, nie muszę chyba tego udowadniać. Jest całkiem dobrze, jedziemy na kolejne zdjęcia. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? Słuchajcie, po drodze przyjechaliśmy jeszcze w jedno miejsce, na taką plażę przy Palmie. Amelia cały czas dzielnie dzierży B10. Ja tutaj chodzę ze statywem, z którego nagrywamy timelapsy. Idziemy w tamto miejsce, czyli właściwie blisko wody. Tutaj w ogóle woda jest taka, że ona nic nie chłodzi. Ja się w zimniejszej wannie kąpię. Tym razem założyłem filtr polaryzacyjny 45 1.2 cały czas na moim aparacie. I co? Pobłyskamy trochę, zobaczymy, co z tego będzie. Jedziemy ze zdjęciami. Dobra, kolejna miejscówka za nami. Jak widzicie, jest pięknie, ja znowu jestem cały mokry, idziemy schnąć do samochodu i Dubai Marina. A wieczorem jeszcze planuję, żebyśmy poszli, żebyśmy w hotelu zrobili parę zdjęć. Wykorzystamy tym razem światło ciągłe. No i tam chyba podsumujemy sobie całość, bo nie jestem w stanie zrobić tego przy tych ponad 40 stopniach. Do zobaczenia. Słońce zaszło, jesteśmy po całym dniu zdjęć. Teraz już jesteśmy w pokoju hotelowym, gdzie zrobię ostatnie zdjęcia, tym razem wykorzystując światło ciągłe. Jestem połączony z lampą w smartfonie, to znaczy przez smartfona i tak wcześniej dużo mówiłem o tej Dubai Marinie, że tam będą kolejne zdjęcia i kolejne zdjęcia, natomiast zdjęć stamtąd nie będzie z prostej przyczyny. Robiliśmy tam zdjęcia, przyjechali ochroniarze, powiedzieli, że cała Dubai Marina jest prywatna i nie można tam robić zdjęć. And you will not kill us. Okay. No, we are here for your assistance. Just problem is... Kazali nam skasować te zdjęcia z aparatu. Ja co prawda wszystkie je mam, bo akurat mam tak ustawiony slot, że jak kasuję zdjęcia, to tylko z pierwszej karty, no ale tutaj z szacunku do tego, co powiedzieli, nie będę ich udostępniał. Więc teraz łączę się z lampą. OK, włączam Continuous Light, zwiększam nasycenie. Jak widzicie, powinno zrobić się za mną jaśniej i ciemniej. I tutaj, co ważne, w pokoju hotelowym mamy bardzo ciepłe oświetlenie. Dlatego zdecydowałem się na użycie właśnie ciągłego światła, gdzie możemy zmieniać temperaturę barwową. Teraz, jak widzicie, jest za mną pewnie niebiesko, natomiast ściągając tę temperaturę barwową do około 3000 kelwinów, mam wyrównane to, z czym widzimy tutaj. Znaczy te źródła światła mają podobną barwę, więc gaszę to górne oświetlenie. Zaraz poproszę Amelię. Odchylę ten telewizor. Głupszego patentu nie widziałem. No i jedziemy z samymi zdjęciami. Włączamy timelapsa.
Przyszedł czas na podsumowanie. Jestem po całym dniu zdjęć w Dubaju i po zdjęciach ze skoczkami, ale warto byłoby powiedzieć o jeszcze kilku aspektach technicznych, a jeśli o czymś zapomnę, to napiszę to w opisie pod filmem. Pierwsza rzecz to światło ciągłe. Ono ma 2500 lumenów i parametr CRI od 90 do 96. Tak podaje producent i rzeczywiście z kolorystyką tutaj żadnego problemu nie miałem. Druga rzecz to regulacja błysku w zakresie 10 przysłon, czyli na skali od 1 do 10, bardzo dokładna i możemy błyskać też z bardzo małą mocą. Dzięki temu możemy pracować na na mocno otwartych obiektywach i w ciemnych warunkach oświetleniowych. Kolejna rzecz, ładowanie od 0,05 sekundy dla minimum mocy i 2,2 sekundy dla pełnej mocy, więc naprawdę szybko. A teraz jak mi się pracowało z tą lampą wczoraj, były naprawdę ciężkie warunki dla tego typu urządzeń. Ona zagrzała mi się raz, to znaczy nie chciała błyskać mi z pełną mocą, po około 20 paru błyskach z pełną mocą po prostu chciała błyskać tylko do 1/4 mocy. Wsadziłem ją do samochodu na około 10 minut, schłodziła się i później pracowała już bez żadnych problemów z pełną mocą, więc tak to wyglądało, ciężko się dziwić, było ponad 40 stopni, pełne słońce w samo południe, więc miała prawo to zrobić, ale tak jak mówię, po szybkim wystudzeniu wszystko wróciło do normy. Bardzo spodobało mi się sterowanie, zarówno tutaj to menu jest bardzo proste w obsłudze tymi gałkami. Możemy też wszystko obsługiwać ze smartfona, dzięki temu, że to jest Bluetooth, wszystko paruje się dosłownie w okamgnieniu i wczoraj bardzo mi się to przydało, kiedy pracowałem pod wieczór. Wsadziłem lampę do łazienki i tam mogłem z poziomu telefonu regulować sobie właśnie moc i temperaturę tego światła stałego. To było bardzo wygodne. Bateria bardzo wydajna. Przez cały dzień pracowałem tylko i wyłącznie na jednej. Ona dosłownie 5 minut po zakończeniu zdjęcia jej nie wyłączyłem, a pracowała z pełną mocą światła ciągłego i dopiero wtedy się rozładowała. Po samych zdjęciach z błyskiem nie liczyłem dokładnie ile ich było, ale było ich naprawdę dużo. Lampa miała jeszcze jakąś połowę mocy. Dopiero po około 20-30 minutach pracy z pełną mocą światła ciągłego wtedy wykończyłem te baterie, ale tak czy inaczej jest naprawdę dobrze. To, co mi się bardzo podoba, to jej wymiary. One w porównaniu do B1, która jest taka, są dużo mniejsze, a z drugiej strony moc 250 Wh w wielu sytuacjach będzie w zupełności wystarczająca. Na B1 tak zupełnie szczerze rzadko kiedy pracuję na pełnej mocy, więc tutaj jest naprawdę ok. Ale żeby nie było tak różowo, dwie rzeczy na minus bym policzył. Nie ma skali w kelwinach regulacji światła ciągłego, czyli jest tylko cieplej, zimniej, więc jeśli nie mamy kolorymetrów w oczach, ciężej będzie nam dopasować oświetlenie do pozostałych źródeł światła. A druga rzecz to mocowanie, to statywowe. Ono tutaj nie ma żadnego motylka, więc jak miałem wczoraj spocone ręce, ciężko było mi regulować lampę góra-dół. Ale tak czy inaczej cała lampa jest świetnie zrobiona, mała, ale też nie tania. Dużo osób mówi, że Profoto jest drogie i jest drogie, nie ma co tutaj ukrywać. Z drugiej strony, jak idziemy do salonu Mercedesa, to nie narzekamy, że te samochody są drogie, no bo to jest taki w sumie Mercedes, jeśli chodzi o lampy błyskowe. Ona będzie kosztować około 7000 zł. Tak jak mówię, to nie jest mało, ale z drugiej strony Profoto też nie jest dla każdego. Jeśli ktoś robi okazjonalnie zdjęcia, pewnie sięgnie po jakieś inne rozwiązania. Z drugiej strony, naprawdę kawał porządnej lampy. Cena pewnie będzie już ostateczna w opisie pod filmem, bo mamy jeszcze przed premierą, nie poznałem jej dokładnie. Tak jak mówię, ja bardzo chętnie bym zobaczył ją w mojej torbie fotograficznej jako uzupełnienie B1. Bardzo mi się spodobała, naprawdę porządna lampa, mogę z czystym sumieniem polecić. I tyle ode mnie, dzięki i do zobaczenia.